Jak bramowe supy pieczne. Ale to jeszcze kiedy ranne grają. Coś dla ciebie. Czyżby to był Newag? Chyba z tych nowych, no? Tak, no zmodernizowana SM-ka. Stać ich. To chyba kurde, czy to było... Ktoś tu ma jakiś staw hodowlany. Tutaj w tom widać. Przy tej budce. Jeszcze jakaś przychodzi. Bimbą Ekspres Pogórzanin zbliża się do stacji Nowy Kościół. Musimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Hektometr. No tak działo jak w 97 było. Nikt się nie chciał przyznać, że ruch turystyczny do Wiślicy jest pomyłką. Na okazję. Te drzewa jest 10 lat, jak nic tu nie jechało. Jeśli nie będzie mostu z prawej. Chyba jeszcze nie. Przepust. Ładne przepusty.
są te organy chyba z lewej. Te łupki bazaltowe. Jeśli dobrze mi się wydaje. Z lewej, z lewej. Pasażer. Nie. I goni? Strzelił kabel i stwierdzili, Że się nie opłaca to go ciągnąć. Jak A czytaj to nie, to nie ma sensu, nie, no to nie ma sensu. Dobra, to nie ma sensu. No to przecież nie będzie się wracał z powrotem. To równo się już kupi, ja myślę, No ładny przepust. Jest przepust. no, że rano, raczej to się rano kupi, ja myślę, że to trochę się ułatwi ten sprawę, ale no... Drogą, tak? Nie. No, To jest na Bolków, mi się zdaje. Powtórzę się, bo się nie nagrałem. Drinki! ja bym ci mniej więcej powiedział, gdzie to jest. No, będzie pociążek jechał. No, ale jakby coś to... No, bo z tego co pamiętam... To ten Stanko widziałeś pewnie na tym Na tym rozkładzie. pierwszym przystanku, 50. co jest w Sodołodzi jest, to tam się wysiada i tam pętla tramwajowa dosłownie jest na rzut kamieniem. No bo ten już Jojcy stęka, czy po prostu... Czy żeby tamten gościu podjechał, jak to będzie gdzieś daleko, no wiesz, bo że ma problem, no kurwa, no. A jak minie 3 minuty, to co? To mi braknie filmu. Aha, myślałem, że się wkurzyli, to jedziesz. To nie trzeba tam stanąć na moście, bym go kurde zapytał. A tylko nie za bardzo jest gdzie stanąć, bo tu jest wąsko i do dupy. O, jedzie. Możesz cyknąć na moście w sumie. Ale byczy skład. A jaka frekwencja? Obłożenie takie, że... No, zmieścił się w czasie. Nie było z jego strony. A ja wiem co to jest. Taki trójkąt jest do Kamiennej Góry. Tak, jest nieczynny już paru lat. Ale jak widać się wszyscy stosują. To chodźmy do ciepłego. O, zdecydowanie cieplej, O, dokładnie. także
nie można wytrzymać. Rozmowy tutaj zazwyczaj oprowadzamy na zasadzie zabawa, przygoda, historia, co widać po moim ubraniu jako pracownika przymusowego. W każdym bądź razie się to troszeczkę zmienimy, bo bardzo ciężko jest zrobić interakcję z czterema osobami. Mamy dużo zadań na trasie, jest wartownik niemiecki, nawet dzisiaj go można powiedzieć nie ma, bo też jestem sam jako jeden Wolne ma. przewodnik. Dzisiaj ma wolne w każdym bądź razie, Nadgodzinę odbieram. można tak powiedzieć. Przejdźmy sobie moi drodzy tutaj koło pierwszej... Może skupmy się na historii. Koło pierwszej budki wartowniczej. Hans troszeczkę popił, więc nie będziemy go budzić, bo popił, że jest. Więc przejdźmy sobie obok niego, żeby się nam nie obudził po nas. A pokrzyczy troszeczkę. Masz, śmiało. Oczywiście można zdjęcia robić. Panowie są agentami polskiego wywiadu, którzy wykradają tajemnice III Stasi! Rzeszy. Którzy wykradają tajemnice III Rzeszy, a więc to co tutaj właśnie też się znajdzie. Może pan fotografować naszego przyjaciela, który jest nad pana głową. A nie zauważyliście. Uległ opilstwu. Nasz przyjaciel, który właśnie ostatnio do nas sobie tutaj przyszedł, jest można powiedzieć małym... Do Hansa można wejść? Nie, niestety nie można. Ej. Inwigilujemy go Spokojnie, nie ma stąd. co mu przeszkadzać, bo tylko tutaj nam się zdenerwujesz, nie najbolej się obudzi. Wszyscy? Odwiedzonka? Poczekamy i idziemy dalej. No, wszyscy są już? Niemcy wszyscy są tak właśnie. Niemcy rozpoczynają budowę tego obiektu w roku 1943 w co najmniej 6 różnych miejscach Kamiennej Góry. Kompleksy takie jak ten powstają na terenie całej III Rzeszy po to, aby chronić przed wykryciem i zniszczeniem zakłady przemysłowe i też tajne laboratoria, w których jest tworzona nowoczesna broń. Wszystko przez alianckie bombowce, które jak wiemy w 1943 roku nadlatują na terenie III Rzeszy, starają się go bombardować, ale jest to bardzo teren ciężki do zdobycia, bo jest to teren górzysty, można powiedzieć. Tak jakby ciężkie do zdobycia, więc te samoloty bardzo rzadko tutaj zawitały na teren, chociażby też teren właśnie Landeskup, czyli Kamiennej Góry, w której teraz się znajdujemy. Przejdźmy sobie kawałek dalej, zobaczymy pierwsze pomieszczenie, które znajdowało się laboratorium chemiczne. My to zbudowaliśmy na taki sposób, żeby koledzy sobie mogli spokojnie tutaj zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. W każdym razie wszystko, co zobaczymy tutaj na całej trasie, jest w większości ustawione w oryginalny sposób, czyli murki w większości, prawie 98%. Nic tutaj nie ruszaliśmy, nic nie kombinowaliśmy. Tak jak panowie mogą to widzieć, to wszystko zostało tutaj pozostawione. Tak jak mówiłem, w roku 1943, na początku roku 1943, 1944, druga część 1944 i pierwsza część 1945 roku prace były tutaj wykonywane na terenach Kamiennej Góry, czyli na terenach Landeskup dzisiejszego Kamiennej Góry. Tutaj zobaczymy właśnie pierwsze pomieszczenie, w którym znajdowało się laboratorium chemiczne. Pan na sobie ma jeden z 3 mundurów Continentala wykopany na wyspie Uzdam wspólnie z Enigmą. Tą Enigmę zobaczymy na samym końcu w późniejszej części, można powiedzieć, naszego przejścia. Idziemy 11 km przed nami, także można powiedzieć, nie wiadomo czy to wszystko jedziemy. W każdym razie cały nasz ruch jest przeniesiony w czasie do 1943 roku, nawet do początku właśnie tworzenia tych podziemi. To też wprowadzanie nasze, prawda, jak widać po moim zaliczeniu pracownika przemysłowego, właśnie cały nasz obiekt, oświetlenie i to wszystko można powiedzieć, mury, tworzące taki, można powiedzieć, klimat, delikatnie kółka, przełożono na trasie właśnie tego 1943 roku. Na pewno panowie widzieliście po lewej stronie, jak jechaliście tutaj do naszej, nie wiem zależy z której strony jechaliście do naszej podziemi, taką dość dużą fabrykę. Fabryka Greenfelda, kojarzycie może? Pokółki na dachu, jakieś trumny. Fabryka Greenfelda podczas II wojny światowej była to fabryka, która tworzyła łuska kulkowe, a wcześniej mundury dla Niemców. Dlaczego do niej nawiązuje? A mianowicie dlatego, że to za chwileczkę zobaczymy właśnie w tym ciemnym tunelu. Nie, chyba zdjęcia robi tak? Spoko. W tym ciemnym tunelu, tak, po lewej stronie, ten tunel będzie połączony idealnie pod i mamy sobie kawałek na dół. Tak jak mówiłem wcześniej, właśnie po lewej stronie zobaczymy, on jest zalany dzisiaj wodą. Jest to kawałek zdolnej tendencyjnie, można powiedzieć, naszych podziemi. W każdym razie ten tunel, który zobaczymy właśnie po lewej stronie, jest to tunel, który jest położony właśnie z fabryką Greenfelda, można powiedzieć dzisiejszym Camodexem. Zejdźmy sobie na dół, zobaczymy go właśnie po lewej stronie, troszeczkę więcej o nim opowiem.
ten tunel, który właśnie znajduje się przed nami, czyli tunel, który jest połączony właśnie z tą fabryką Greenfelda, dzisiejszym właśnie Camodexem. Tam na końcu widzimy taką małą, można powiedzieć, małą odnogę szerokości. Jak to zobaczymy właściwie tak naprawdę przodek, tam tutaj zobaczymy w większym razie, tak jak mówiłem, to jedna z 3 potężnych gór parkowej, a więc w tej górze, w której dzisiaj teraz się znajdziemy, góra parkowa, czyli też góra kościelna. Wszystko w większości miało wyglądać tak jak tutaj widzimy, czyli właśnie murki oceglone, wszystko miało tak właśnie na tej zasadzie wyglądać, tak jak mówiłem, 7,5 wysoka, 5,5 szeroka. Cały czas czujemy, że podchodzimy pod górkę, prawda? Nie wiem, czy panowie może zauważyli ten delikatny spadzik. Dlaczego? Dlatego, że pracownicy, którzy tutaj pracowali w większości z urobkiem musieli gdzieś zjeżdżać, prawda? Tym urobkiem jechali w dół, a z powrotem jechali z pustym wózkiem delikatnie pod górę, dlatego to na tej zasadzie jest wszystko więcej całkowicie inaczej, ale w każdym razie nawiążę może do tego samolotu. W każdym razie ten samolot, który tutaj znajduje się, był projektowany w podziemiach Kamień Górski, tak zwany Arado 555, o nazwie, drugiej nazwie latające skrzydło. Na swój pokład ten samolot mógł zabrać około 4 ton bomb, mógł lecieć z prędkością 800 km na godzinę, a więc widzimy, że był to ogromny przeskok technologiczny, jeśli chodzi o bombowce. Jeśli ten samolot by powstał, nie wiadomo jaki był przebieg II wojny światowej. Być może Amerykanie zostaliby zbombardowani, a Niemcy dzisiaj rządziliby całym światem. Małe bubeczki robią taki dywan z prędkości 40-50 metrów. Ta bomba, którą tutaj właśnie widzimy, otwierała, była bomba taka kasetowa. Używana między innymi miała być przy samolocie Arado 55. Tak jak mówiłem, on nigdy nie powstał. I dzięki. Bo ktoś musiał zaprojektować samolot, prawda? Musiał być człowiek, który to wszystko wymyślił, który pracował nad tym samolotem. Był to człowiek, który stoi tam u góry, tak zwany człowiek Walter Blum. Ten człowiek był to lotnik Luftwaffe I wojny światowej, a z lotnictwa I wojny urodzony na terenie Dolnego Śląska, czyli w Jeleniej Górze. Tam nie można chodzić, teren zaminowany, lepiej tam nie będziemy wchodzić. Tak jak mówiłem, lotnik Luftwaffe I wojny światowej, później podczas II wojny światowej był to jeden z głównych inżynierów właśnie projektu Arado, projektował samolot właśnie Arado 555, który widzimy tutaj, czy też Arado 234 Blitz. Jak sama nazwa wskazuje Blitz, czyli błyskawica. Tą nazwę nadał Adolf Hitler, gdy widział jaki jest zwrotny, jaki jest szybki, jakie ma potężne możliwości. Był jeszcze jeden człowiek, który współpracował właśnie też z Walterem Blumem, człowiek, który był też lotnikiem Luftwaffe I wojny, baron von Richthofen ze Świdnicy, czyli tak zwany czerwony baron, tak jak mówiłem wcześniej, ze Świdnicy. Jeśli panowie dokumentowaliście, będziemy przemieszczać się kawałek dalej. Eksponaty, które widzimy tutaj, zostały przeniesione z drugiej kondygnacji fabryki właśnie Greenfelda, czy tak zwanego Camodexu. Praca kilofem 10 minut na pewno nie wyniszcza. Praca kilofem 3 miesiące bardzo mocno spustasza, można powiedzieć, nasz organizm. Też praca tutaj nie była niesamowicie niebezpieczna. Przykład chociażby tych kamieni, które leżą tam w oddali. Bardzo często takie kamienie spadały na głowę, raniły albo bezpośrednio zabijały osoby, które pod nimi się znajdowały. Takie kamyczki to był prysz. Półtorowe kamienie też bardzo często spadały na głowę ludzi, którzy tutaj pracowali. Widzimy przed nami, można powiedzieć, mały przodek, a więc po prawej stronie odwierty do odstrzału. Była używana bardzo mała ilość materiałów wybuchowych. Dlaczego? Dlatego, że Kamienna Góra w 1943 roku została objęta klątwą tajności. Oficer niższej rangi, tym bardziej mieszkaniec Kamiennej Góry, nie mógł wiedzieć, co tutaj się znajduje. Te osoby musiały też, którzy pracowali, musieli być tutaj ciągle. Jeśli używali dużej ilości materiałów, to wszystko byłoby słyszalne, wyczuwalne na zewnątrz, dlatego przodek był tylko odstrzelony, reszta prac było wykonywane siłą własnych rąk. W większości szkilo, łopata, lampa naftowa. Powinno być źle. Jest jakiś kolejny ciemny tunel, podejdźcie. Zobaczymy i oświetlimy ten tunel. Tunel talnik technologii trzeciej Rzeszy. Chodźcie, zobaczymy, co oni tutaj sobie poukrywali. Podejdźcie. Czy wiecie, moi drodzy, co to może być? Albo do czego może być podobne? NG42. Nie.
Bardzo, bardzo blisko pan był. Jest to bardzo podobny do AK-47, karabin maszynowy STG-44, Sturmgewehr 44 był bardzo praktycznie taki sam. Mardery zazwyczaj były chowane w krzakach, w lasach, więc w momencie, gdy pokazał się tylko na polanie jakiś aliancki czołg, dostał z Mardera 75, raczej nie było szans na przeżycie. Jak tu kiedyś mi ktoś powiedział, czołg został załogi, już nie było, załoga była u Piotra, a więc można powiedzieć u góry. Część właśnie lufy do Mardera, czyli do niszczyciela czołgów. Przejdźmy sobie kawałek dalej. Na pewno panowie kiedyś słyszeliście o dywizjonie 303. Polski dywizjon, który walczył m.in. w bitwie o Anglię, jak to sam Churchill powiedział, tak niewielu zrobiło tak wiele. Chodziło właśnie o dywizjon 303. Co prawda w defiladzie zwycięskiej o Polakach nie wspomniano słowa, a więc widzimy kolejną marginalizację naszego narodu. Dlaczego łączymy dywizjon 303 z elementem dyszy do bomby latującej V1? Co to była V1? To właśnie miejscu i ładunek wybuchowy, który znajdował się u góry. Skrzydła, w których znajdował się również żyroskop, a więc polski lotnik właśnie pod jedno z tych skrzydeł podlatuje i tak jak mówiłem, uczy jak przeciwdziałać temu pociskowi. Przed nami znajduje się, tak jak mówiłem, zbiornik sprężonego powietrza do V1. Obróćmy się tutaj, jak widzimy po samym napicie, Keine Bombe, nie jest to bomba. Jeśli nie jest to bomba, to to może być. Zasobnik do zrzutów. Zasobnik do zrzutów. Zbiornik na paliwo? Bardzo dobrze, do czego? Do samolotu? Jakiego? A kto to wie? To jest pan bardzo, Messerschmitt? bardzo dobrze, jakiego? No pewnie jakiś ten odrzutowy. Powiedziałem się jego nazwę, no. Dałbym panu prezent. Prezentem jest czapka. W każdym bądź razie nie dostanie pan prezentu, bo nie powiedział pan całej nazwy. Bardzo dobrze, jest to zapasowy zbiornik paliwa z samolotu Messerschmitt Bf 109. Te zbiorniki paliwa były podczepiane pod samolot. Jeśli były puste, zrzucano na ziemię, żeby wyrównać stabilność samolotu. Jeśli były puste, były bardzo lekkie, około 10 kg. Zbiornik aluminiowy, więc osoba, która znajdowała je na swojej posesji, na swojej ziemi, jakiś rolnik, gospodarz, patrzył na to, wygląda na to bombę, prawda? Patrzy napis, bombę, Keine nie wiedział, co to znaczy. Pokazują, jak technologicznie jest zaawansowana, bo przeciwdziałać tej rakiecie kompletnie nie było można. Dlatego, że ona osiągała prędkość ponaddźwiękową 5400 km na godzinę. A więc widzimy, że spadała na ziemię, a po kilku sekundach było słychać świst, że w ogóle nadlatuje. Człowiek, który pracował nad tą rakietą, Wernher von Braun, jak wiemy, jest jednym z założycieli projektu NASA, jego słynny program Saturn II. Tą rakietą również chciał podbić kosmos. Z tym, że dziwnym trafem ten kosmos znajdował się w centrum Londynu. Około 1200 takich rakiet całkowicie przypadkowo spadły, dlatego że za chwileczkę będziemy rozmawiać o rzeczach, które nie są zbyt przyjemne. Mówiąc w formie żartu, w formie zabawy, byłoby to niesmaczne. Panowie byście się na mnie wkurzyli. A nie o to nam chodzi. Podejdźmy bliżej. Będziemy widzieć scenkę, która pokazuje pracę przy wdrożeniu tych podziemi. Prócz nas, pracowników przymusowych, w tych podziemiach pracowali i ginęli jeńcy wojenni i więźniowie w filii obozu Gross-Rosen z Kamiennej Góry. Charakter tego obozu, jak wiemy, był całkowicie inny jak charakter obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Auschwitz miał za zadanie przywozić będącymi wagonami ludzi, w większości Żydów, a następnie bezpośrednią eksterminację, rozstrzelanie, powieszenie, zagazowanie. Dziękuję panu bardzo za wspólne oddanie hołdu minutom ciszy na tych cichych bohaterów II wojny światowej, o których się zapomina. Ci ludzie, tak jak mówiłem, nie mieli to łatwo, nie mogli używać dużej ilości materiałów, ciężkiego sprzętu, chociażby przez tą naturalności nie mogli tego robić. Dlatego też, że podziemia kamiennogórskie znajdą się praktycznie w centrum miasta, gdy już używali dużej ilości materiałów, ciężkiego sprzętu, to wszystko było odstrzane, wyczuwane na zewnątrz przez drganie. Siła własnych rąk, kilo, opłata, jakaś lampa naftowa do oświetlenia tego terenu. Wcześniej panu mówiłem, że było około 6 wejść, prawda, do podziemi kamiennogórskich. W dzisiejszym czasie wiemy, że jest to około dzisiejszego dnia jest ich około 10 wejść do podziemi w Kamiennej Górze, z czego tu mamy tylko pół kilometra trasy, a w całej Kamiennej Górze jest ich około 11 km. Kamienna Góra łączy się z takimi miastami jak Krzeszów, czyli Bazylika Krzyżowska, Czadrów, Marciszów, czy też Antonówka. Antonówka, fabryka broni i magazyny broni w 95% pod ziemią. Zaraz po prawej stronie, po panu w lewej stronie zobaczymy kolejną odnogę, można powiedzieć, fajnie porządkując produkcję. Widzimy kolejny przodek, również po prawej stronie dwa odwierty i środkowy ostrzał
które tutaj właśnie widzimy. Widzimy też przekrój kamienia, jaki tutaj panuje, jest tutaj gnejs, antiwolik, jakiś piaskowy, zlepienie różnego rodzaju kamienia. Gnejs, czyli widzimy, że twarda, bardzo twarda skała, a więc nie było tutaj na pewno łatwo. Jakiś czas temu dostaliśmy bardzo ciekawe zdanie od kierownika. Ten szlaban, który widzieliśmy po prawej stronie, mieliśmy wkopać przed obiekt. Przed obiektem jest identyczny kamień, jak jest tutaj właśnie w naszych podziemiach. Ja i dwóch moich kolegów, młodych, silnych, można powiedzieć, wyspanych, najedzonych ludzi, 1,5-metrowy tunel, można powiedzieć, na 75 cm kopaliśmy go 3 dni. A to dopiero przekrój tego tunelu, w którym teraz stoimy, przekrój wszystkich podziemi. Jesteśmy tutaj jakieś około 30-35 minut. I tak po 35 minutach temperaturze, jaką tutaj panuje, czujemy, że jest nam delikatnie chłodno, prawda? A jak po 35 minutach? Maksymalnie 40. A jak mogli czuć się ludzie, którzy byli tutaj 5 miesięcy? Głównie wytrzymali tyle Rosjanie, bardzo zahartowani ludzie. Polacy miesiąc, 2,5 miesiąca, 3 wytrzymywali. Czy ktoś z nas wyobraża sobie być tutaj przez 3 miesiące? No raczej na pewno nie. Czyli sobie kalendarz. Pod ścianą, oczywiście nie jest to ściana do rozstrzelania. Dajmy sobie tutaj. Słuchajcie, moi drodzy, dla tych ludzi lampa naftowa była ciepłem, światłem, nadzieją na wolność. Sufit, który widzimy nad nami, było to smutne, ponure niebo, które codziennie rano widzieli. Kom. Kiedyś miałem taką ciekawą grupkę, bo to dorosła grupa i jedna dziewczynka, która była w tej grupie. Pytam się, do czego są te drzwi? Ona mówi, do wolności. Pytam się, skąd wiesz, bo pisze exit na drzwiach. Taka ciekawa, można powiedzieć, anegdotka na sam koniec. Dziękuję Panu bardzo, że mogę Was uprowadzać, że wspólnie mogliśmy przejść przez tą podróż w czasie. I my również dziękujemy bardzo, miło było. Bardzo mnie to cieszy, że przyjechaliście Panowie do nas. W każdym bądź razie, tak jak mówiłem, za tymi drzwiami jest wolność, ciepło. Może nie ciepło dzisiaj, ale inna akustyka pomieszczenia i światło. I to, co mogli zobaczyć ludzie, którym się udało. Dla nich nadzieja umiera jako pierwsza, dla nas ona umiera jako ostatnia, a więc poczujmy się jako więźniowie, którym udało się wydostać z tych podziemi. O, jakiś syf na polu. A więc wyciągamy przepusteczki, podejdziemy sobie oczywiście tutaj też pod tą maszynę. Musimy zakończyć pracę. Wyłączyłby światła? O, mrozi się. Trudno opony rozbija. Do Błotka po flaszkę idzie.